Są gry, które sprawiają, że mamy ochotę wyć. Smutne, ciężkie, doprowadzające nas na skraj rozpaczy. Gry depresyjne, w których bohater męczy się z przeciwnościami, które go przerastają, a my jesteśmy obserwatorami tych zmagań i uczestniczymy w jego wątpliwej przygodzie. Takich gier powstało sporo, jednak spośród nich musiałem wybrać te, które najbardziej oddziaływały mi na psychikę. Oto 10 gier, w które lepiej nie grać przy depresji. The Darkness. Gra oparta na komiksie o identycznym tytule. Jackie Estacado, cyngiel mafii, zostaje zdradzony przez przyszywanego wujka, który jest szefem owej organizacji. Zostaje wydany i wykonany wyrok na bohaterze, jednak ten nie umiera, ale zostaje uratowany przez ciemność, która od teraz towarzyszy Jackiemu w całej historii, służąc swoimi demonicznymi mocami. A Jackie postanawia zemścić się na wujku za doznane krzywdy. The Darkness to gra, która nie posiada w ogóle elementów radosnych. Mroczna, ciężka, depresyjna. Przez cały czas akcja dzieje się w nocy w podejrzanych zaułkach Nowego Jorku. Przytłacza brudem i smutkiem otaczającego świata. Wydarzenia, które napotykają Jackiego, coraz bardziej pchają go w stronę myśli samobójczych. Jedna ze scen mocno zapada w pamięć, gdy wujek na oczach bohatera strzela w głowę dziewczynie Jackiego. Jedynej ostoi normalności i spokoju w tym świecie. Jednak to nie wszystko. Dalej odwiedzamy sierociniec, który był domem bohatera, który został podpalony przez mafię. Natrafiamy na ślady po ciałach spalonych dzieci, co tylko pogłębia nastrój przygnębienia. Jakby tego było mało, bohater trafia do miejsca, z którego wzięła się ciemność, wzorowanego na okopach z I wojny światowej. Wszystko skąpane w czerni pod krwisto-czerwonym niebem. Wszechobecne okrucieństwo i nieprzerwana wojna towarzyszy zamieszkującym ją tam postaciom, które kiedyś były ludźmi, a teraz to istoty podszywane z różnych części. Nawet cel bohatera wydaje się nie mieć zupełnie sensu. Zemsta nie przywróci życia ukochanej osobie, a kolejne odebrane życia jeszcze bardziej przybliżają Jackiego do pochłonięcia przez ciemność. W trakcie gry życzysz bohaterowi, aby umarł, aby strzelił sobie w łeb i zakończył koszmar, w którym się znalazł. Duży wpływ ma na to też grafika, która jest w odcieniach szarości, niemal bezbarwna. The Darkness nie zdobyło zbyt dużej popularności, ale do dziś uważam ją za jedną z najsmutniejszych gier, jakie powstały. I have no mouth and I must scream. Gier o zagładzie świata było mnóstwo. Jedne pokazywały walkę w nieprzyjaznym środowisku, inne starały się złagodzić klimat poprzez wątki humorystyczne. Wśród nich bez wątpienia mocno odznacza się I have no mouth and I must scream na podstawie opowieści Harlana Ellisona pod tym samym tytułem. Ludzkość przestała istnieć, zniszczona przez wszechpotężną sztuczną inteligencję zwaną AM. Ta stała się niemal bogiem i zawładnęła całym światem. AM pozostawił jednak przy życiu 5 osób, dał im nieśmiertelność, aby móc bez końca je torturować w przeróżny, okrutny sposób. Gra w pewien sposób rozbudowuje postacie z krótkiego opowiadania Ellisona, ale też zmienia ich historię, aby bardziej wpasowały się w narrację gry. AM proponuje każdemu z bohaterowi grę, w której zmierzą się z własnymi lękami. Jednak jest to gra, w której nie można wygrać. Do czegokolwiek w końcu doprowadzą ich losy, nie będzie to dobre zakończenie. Wśród nieszczęśników znajdziemy Goristera, mężczyznę o skłonnościach samobójczych, który oddał swoją żonę do szpitala psychiatrycznego. W jego scenariuszu na każdym kroku znajdujemy możliwość odebrania sobie życia, jednak za każdym razem AM udaje się te próby zniweczyć. Jest Ellen, czarnoskóra dziewczyna, która boi się koloru żółtego i jest to związane z gwałtem, jaki przeżyła wcześniej. Niemal wszystko w jej scenariuszu jest żółte, co pogłębia jej fobię, doprowadzając do przeżywania traumatycznych wydarzeń jeszcze raz. Dalej Benny, były wojskowy, który wymordował swoich podwładnych i prawdopodobnie ich zjadł. Wszechwładny komputer zamienił go w małpoluda, odebrał mowę i funkcję mózgu, zamieniając w bezmyślne zwierzę. Wisienką na torcie jest Nimdok, były lekarz w obozie koncentracyjnym, współpracownik doktora Mengele, bohater, który wykonywał eksperymenty na dzieciach. W zasadzie każdy ze scenariuszy przybliża nam każdą z postaci, które, jak łatwo się domyśleć, nie są bohaterami pozytywnymi. Dodatkowo gra, pomimo kilku możliwych zakończeń, nie oferuje w zasadzie ani jednego pozytywnego, można wybrać jedynie mniejsze zło. Gra jest ciekawa z tego powodu, że atmosfera przygnębienia nie wynika na przykład z grafiki, bo ta jest w miarę kolorowa i całkiem przyjemna, bardziej z naszych domysłów, przemyśleń na temat postaci i świata, w którym się znajdują. Autorom udało się uzyskać dość niesamowity klimat bezsensu i bezcelowości wykonywanych zadań, przy których nawet nie ma nadrzędnego celu prowadzącego do czegoś dobrego.
mistrzostwo. Hellblade: Senua's Sacrifice. Historia Senuły z gry Hellblade to przede wszystkim próba pokazania graczom, co odczuwają ludzie chorzy na schizofrenię. Historia opowiada o podróży wojowniczki plemienia Piktów w głąb krainy Helheim, aby uratować duszę zamordowanego kochanka. Bohaterka zmaga się z postępującą chorobą psychiczną, która przejawia się dziwnymi głosami w jej głowie, jak i omamami wzrokowymi. Gra mocno oddziaływuje na psychikę i w połączeniu z przygnębiającymi lokalizacjami, jak i świadomością, jaką ma gracz o tym, że bohaterkę pochłania szaleństwo, staje się tytułem ciężkim do grania. Od początku mamy wrażenie, że to historia, która nie może zakończyć się dobrze. Pogłębiająca się choroba prowadzi Senuę do odkrywania fantastycznych miejsc, które w zasadzie widzi tylko ona. Również klimat jest bardzo przygnębiający. Silny filtr z ziarnem, świat niemal pozbawiony kolorów, odwiedzane miejsca to spalone wioski, na które napadły hordy wikingów, wybijając całą ludność. Hellblade jest ciężki, a klimat beznadziejności jest niezwykle sugestywny. Jedna z niewielu gier, która stara się pokazać, z czym borykają się ludzie chorzy na przypadłości psychiczne. Beznadziejność i smutek dodatkowo jest spotęgowany przez szalenie depresyjne miejscówki. Halo Reach. Zastanawiałem się nad tym tytułem. Halo Reach wbrew pozorom nie jest aż tak depresyjny, szczególnie jeśli nie zna się historii uniwersum Halo. Odstrzelanka na obcej planecie, jednak Reach ma drugie dno. Planeta Reach to pierwsza, która została zaatakowana przez siły Covenant. Jako członek Noble Team zostajemy wysłani na planetę, aby walczyć z przeważającymi siłami wroga. Gra, choć nie posiada ciężkiego klimatu, odczuwamy przy niej spory smutek. Po części dlatego, że Noble Team został wysłany na samobójczą misję, której nie mogą wykonać. Obserwujemy, jak jeden po drugim giną. Pod koniec gry sami jesteśmy ostatnim bastionem oporu, samotnie walcząc z nacierającymi oddziałami Covenant, broniąc ucieczki statku Pillars of Autumn. Jest to walka, której nie możemy wygrać. Przegrana i poświęcenie ostatniego członka oddziału Noble Team jest tylko kwestią czasu. I choć poświęcenie nie poszło na marne, bo to dzięki temu ludzkość miała niewielką szansę na podjęcie walki z najeźdźcą, to jednak jesteśmy świadomi tego, że oddział nie mógł wyjść z tego cało. Halo Reach to najsmutniejsza z części sagi, przy której rozumiemy, że ofiarność żołnierzy ma głębszy sens, jednak poddajemy pod zasadność cel misji, z której nie można było ujść z życiem. Limbo. Jedna z najsmutniejszych i najbardziej depresyjnych gier, w jakie dane mi było zagrać. Jako mały chłopiec budzimy się w ciemnym lesie. Od teraz naszym celem jest unikanie śmierci i podążanie do niezbyt jasnego celu. Bohater już od samego początku jest atakowany przez wielkiego pająka oraz inne dzieci zamieszkujące krainę, których jedynym celem jest pozbawienie życia. Depresyjna i minimalistyczna grafika skąpana w odcieniach szarości pogłębia uczucie przygnębienia. Świat, który zwiedzamy, jest nieprzyjazny, wszędzie czyha śmierć. Do tego dochodzi niepewność, czy bohater umarł, czy to tylko fantasmagoryczny sen. Limbo, pomimo ciekawych zagadek, jest grą niesamowicie smutną. Dzięki zastosowaniu silnych filtrów, braku koloru, a wreszcie przez brak jakiejkolwiek muzyki. Głównie towarzyszy nam szum wiatru. Niepokojący i depresyjny tytuł z ciekawym zakończeniem. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ostatnia misja Snake'a to jedna z najsmutniejszych części serii. Zmęczony życiem, przedwcześnie postarzały bohater rusza jeszcze raz w bój, by w końcu wyrównać rachunki z Ocelotem. Kojima starał się podomykać całą historię, nie zostawiając miejsca na domysły. Niemniej Snake, toczony chorobą, nie jest już tym dziarskim bohaterem, jakiego znaliśmy z poprzednich części. Dodatkowo widzimy kontrast z innymi bohaterami sagi, którzy trzymają się całkiem nieźle i niemal każdy współczuje Snake'owi historii, która go spotkała. Najsmutniejsza w grze jest świadomość, że jeszcze niedawno Snake był super żołnierzem, wysportowanym, silnym. Dziś to zmęczony starzec borykający się z problemami swojego wieku. Gra oferuje też wzruszające, ale i zarazem bardzo smutne zakończenie, jednak nie odpowiada na pytanie, co się dalej stało. Snake zamknął historię, pokonał starych wrogów i choć powinien być w sile wieku, zmęczony życiem bohater znika z oczu wszystkich na zawsze, aby w spokoju dożyć reszty swych krótkich dni. Spec Ops: The Line.
Gra, która zasłużenie zyskała dziś miano kultowej, choć bardzo niedoceniana przez graczy. Szkielet fabularny został oparty na powieści Jądro Ciemności lub bardziej znanym tytułem będzie tutaj Czas Apokalipsy. Trzyosobowy oddział przybywa do zniszczonego przez burzę piaskową Dubaju, aby zobaczyć, co się stało z zaginionymi amerykańskimi żołnierzami, którzy mieli pomóc ofiarom katastrofy. Główny bohater, Walker, dość szybko orientuje się, że amerykańscy żołnierze nie witają ich przyjaźnie, przez co zaczynają walczyć ze swoimi pobratymcami. Przewodzi im niejaki pułkownik Konrad, który wprowadził surowy stan wojenny w Dubaju, każąc każdego, kto się nie podporządkuje. Walker w pewnym momencie wydaje rozkaz ostrzelania białym fosforem obozu wroga, który okazuje się obozem uchodźców. Te wydarzenia odciskają swoje piętno. Walkera zaczyna pochłaniać postępujące szaleństwo. Gra w wyjątkowy sposób powoduje odrazę i niechęć do walki. Dzieje się to nie tylko przez samego bohatera, ale też przez ekrany ładowania zadające proste, ale mocne pytania typu ilu Amerykanów dzisiaj zabiłeś. Również gra działa w perfidny sposób, pokazując nam, że zabijamy nie bezimienne mięso armatnie, ale ludzi z krwi i kości. Spec Ops The Line to unikalny tytuł, który wraz z szaleństwem bohatera pogłębia naszą depresję i niechęć do rozgrywki. Ciekawe jest to, że całość dzieje się w skąpanym, w pełnym słońcu Dubaju, co mocno kontrastuje z depresyjnym wydźwiękiem całości. Ma to ciekawy aspekt psychologiczny, wszak najstraszniejsze horrory dzieją się w dzień. Echo Night Beyond. To dość zapomniana, ale świetna gra na PlayStation 2. Jako pasażer kosmicznego wahadłowca rozbijamy się na Księżycu o znajdującą się tam bazę kosmiczną. Na domiar złego znika nasza narzeczona, która leciała z nami. Baza jest opuszczona, wszyscy umarli, pozostali jednak w formie duchów, a towarzyszy im wszechobecna mgła, która wzmaga ich agresję. Próbujemy odnaleźć dziewczynę i przede wszystkim uciec z nawiedzonej bazy. Gra została stworzona przez legendarne studio From Software. Udało się w niej oddać poczucie totalnej samotności. Jedyne co nam towarzyszy to dźwięk ciężkich kosmicznych butów i duchy, które starają się nas zaatakować i doprowadzić do zawału serca. Powoli odkrywamy tajemnice bazy, pomagamy duchom i zbliżamy się do rozwiązania zagadki. Gra oferuje grafikę 3D, ale bardzo minimalistyczną. Twórcy postarali się, aby uczucie osamotnienia było wszechobecne. Nawet cutscenki są pokazane tak, aby nie pokazywać bohaterów. Przy końcu gry czeka nas świetny twist. Beznadziejność sytuacji bardzo szybko zaczyna przytłaczać. W grze można też bardzo szybko zginąć, co powoduje, że wiele stresujących momentów musimy powtarzać wielokrotnie. Dziś Echo Night Beyond zostało zapomniane, a to naprawdę dobry horror z depresyjnym klimatem. Shadow of the Colossus. Kultowe dzieło Fumito Uedy to też jedna z najsmutniejszych gier, jakie powstały. Jako Wander wkraczamy do dziwnego świata, aby pokonać 16 kolosów, które żyją w tej krainie. Jako nagrodę uzyskamy możliwość wskrzeszenia dziewczyny Mako. Wszystko w grze składa się na depresyjny klimat, puste przestrzenie, które przemierzamy na wiernym koniu agro, dziwny spokój odwiedzanego świata, w którym jesteśmy agresorem, zaburzając jego porządek w imię miłości. To sprowadza się do pytania, czy cel uświęca środki. Niestety pod koniec okazuje się, że nie. Historia nie może mieć happy endu. Prowadzi do smutnego zakończenia, w którym zdajemy sobie sprawę, kim się staliśmy i do czego doprowadził Wander. Shadow of the Colossus to unikalna gra, piękna i smutna, pokazująca, że dosłowne parcie do celu po trupach niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. This War of Mine. Gra polskiego dewelopera zapisała się złotymi zgłoskami w historii gier wideo. Kierujemy grupką ludzi w oblężonym mieście. Szybko się okazuje, że wszystko zaczyna być problemem. Brak pożywienia, snu, strach, depresja. Próby stworzenia im choćby odrobiny normalności w ogarniętym przez wojnę świecie spełza na niczym. Postacie popełniają samobójstwo, giną. W późniejszych czasach napotkamy innych ocalałych, często borykających się z podobnymi problemami. Jednak panuje tutaj zasada, że wygrywa silniejszy. Zaczynają się kradzieże czy próby zdobycia tej garstki zapasów, które posiadają. Moralność przestaje funkcjonować, ustępując miejsca instynktowi samozachowawczemu. Bardzo smutna i mocno oddziaływująca na psychikę gra, w której nie ma prostych wyborów, a śmierć każdego z naszych podwładnych dotyka nas niemal osobiście. This War of Mine to ciąg depresyjnych, następujących po sobie zdarzeń, których nie możemy powstrzymać. Pewne rzeczy po prostu się zdarzają i nic nie możemy na to poradzić. Depresyjna gra dodatkowo potęgowana przez charakterystyczną grafikę.
This War of Mine to tytuł, w którym zastanawiasz się, na ile silna jest wola życia, aby przetrwać koszmar. Zapewne sami macie własne gry, które są smutne i depresyjne. Podzielcie się nimi w komentarzach oraz dajcie znać, co powodowało w was to uczucie.